Witam Cię bardzo serdecznie w nowym 2024 roku. A jest zima, zbliżają się wyjazdy narciarskie, a to niesie za sobą pewne ryzyka. Dlatego też w porę warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Ubezpieczeniu, które nie tylko zapewni nam finansowanie w razie problemu na stoku, opłaci nierzadko drogie akcje ratunkowe w górach, sfinansuje pomoc w szpitalu czy transport do domu. A o ubezpieczeniu, które w razie uszkodzeń ciała pozwoli nie być zależnym od finansowania NFZ-owego. Pozwoli nam wybrać, w jaki sposób i jak szybko chcemy się leczyć. Zaprosiłem do rozmowy agenta ubezpieczeniowego, z którego usług korzystam od lat i muszę przyznać, że kilka razy już skorzystałem z dobrodziejstwa bycia ubezpieczonym. W każdym razie korzystam z wszystkiego, o czym tu powiemy. Pan Paweł Grabowski jest w branży ubezpieczeniowej od ponad 17 lat. Od 2013 roku jest w MDRT, czyli Stowarzyszeniu Zrzeszającym od 1927 roku najlepszych doradców ubezpieczeniowych na świecie, do którego w zasadzie to towarzystwa nie można się po prostu zapisać, ale trzeba spełniać wyśrubowane kryteria. Co więcej, pozostaje on w top of the table MDRT, Life Member, a w Polsce tylko 2 osoby ze wszystkich firm ubezpieczeniowych spełniają ten poziom wymagań. Jest Senior Consulting Life Protection Advisor, Champion LPA, czyli Life Protection Advisor w Unum w 2018, 2020, 2021, 2022 roku. Zawodowo związany z Unum Życie, tu IR SA, jako ekspert w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz business insurance. A prywatnie kapitan jachtowy, czyli żeglarz, tak jak ja. A teraz jeszcze zajawka i zaczynamy. Witam Cię bardzo serdecznie w 59. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwęga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie Michale. Bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan z nami ze mną porozmawiać na tematy ubezpieczeń. Myślę, że moich słuchaczy bardzo taka tematyka zainteresuje, no bo są to słuchacze, którzy często gęsto szukają źródeł finansowania swojego leczenia, no i tu ubezpieczenia jak najbardziej się wpisują w ten cały cykl, można powiedzieć, leczenia. Czy mógłby się nam pan przedstawić? Tak, oczywiście. 17 lat zajmuję się ubezpieczeniami. 20 lat jestem klientem tej samej firmy, którą mam przyjemność reprezentować. Klientów mam około 1500, więc to jest bardzo duża ilość doświadczeń w różnych obszarach, w różnych dziedzinach, również w wypadkach, które są ilościowo bardzo, bardzo częste i rzeczywiście, tak jak pan naprawia kolana, my pomagamy finansować te naprawy. Super. Nie bez powodu się spotykamy dzisiaj, bo zbliżają się ferie, zbliża się zima. Oczywiście nasz materiał może być wysłuchiwany pewnie i w lecie, ale i w lecie są wyjazdy. Natomiast zima jest takim, można powiedzieć, pewnikiem wyjazdowym, bo jednak ferie są dosyć krótkie i wszyscy na hura gdzieś tam próbują na tydzień na narty wyjechać. No i teraz moje pytanie, czy wyjeżdżając na narty my powinniśmy mieć jakieś zabezpieczenie, coś innego, ubezpieczenie dodatkowe, czy w zasadzie, skoro jesteśmy wszyscy ubezpieczeni, mamy kartę EKUS, to nam by wystarczyło? Jeżeli byśmy jechali w polskie góry, to EKUS mógłby wystarczyć, bo w polskich górach akcje ratunkowe są pokrywane z budżetu państwa, z NFZ-u. Tak? Szpitale są dostępne państwowe, które mamy finansowane. Natomiast realia są takie, że i tak większość z nas, chociażby w dziedzinie ortopedii, korzysta z prywatnej służby zdrowia. Natomiast za granicą jest trudniej, ponieważ akcje ratunkowe nawet w Unii Europejskiej nie są objęte ubezpieczeniem, nie są finansowane, z ZEKUZ-a. Tak? Musimy za to zapłacić albo z własnych pieniędzy, albo właśnie z ubezpieczenia turystycznego,
które pokrywa koszty akcji ratunkowych, opieki medycznej na miejscu, operacji, hospitalizacji i powinno nas przywieźć do domu, czyli pokryć koszty transportu medycznego. Taki jest cel ubezpieczeń turystycznych. Czyli jednym słowem, wybierając się na narty, wybierając się na wycieczkę za granicę, no, trzeba pamiętać o tym, żeby dodatkowe ubezpieczenie wykupić. A czy to ubezpieczenie, no już trochę pan powiedział o tym, ale czy to ubezpieczenie w zasadzie wszystko jedno, po prostu pierwsze lepsze, nie wiem, mamy grupowe ubezpieczenie, bo z jakąś wycieczką jedziemy i w zasadzie skoro oni oferują, to mamy to w cenie, to wystarczy, czy my jednak powinniśmy jakieś warunki przeczytać, sprawdzić, czy to jest, czy takie ubezpieczenie obejmuje w zasadzie to, co my planujemy robić tam? Powinniśmy to sprawdzić. Sam osobiście przeszedłem taką historię, gdzie wykupiliśmy z rodziną wyjazd narciarski w jednej z czołowych firm turystycznych. Ubezpieczenie turystyczne było w ramach ceny wycieczki dostarczone. Tak? Z racji tego, że zajmuję się ubezpieczeniami, wniknąłem głębiej w te warunki. Okazało się, że pomimo tego, że jest to wyjazd na narty, to ubezpieczenie wyjazdowe nie obejmowało sportów zimowych. O, czyli co, jadę na narty, ale na nartach nie mogę jeździć. Mogą być takie sytuacje i to znam z autopsji, na własnej skórze przerobiłem. Okay, tak? Ponieważ operator turystyczny ma obowiązek nam zapewnić ubezpieczenie turystyczne, tak? Ale sporty zimowe są opcją dodatkową. Powinniśmy być poinformowani, że za dodatkową dopłatą te sporty będą, tak. To jest w cenie, będą objęte. Często jest w cenie, więc jakby idą po jakby grupowe takie, żeby nie było najdroższe, bo potem mają droższą wycieczkę, Oczywiście. Więc nikt się nie zdecyduje. Na pewno należy sprawdzić, czy to, co mamy zamiar robić, jest objęte ubezpieczeniem, które dostajemy lub wykupujemy. To w pierwszej kolejności. Jasne. W drugiej kolejności, i jakie są kwoty ubezpieczenia, czy pokryte są akcje ratunkowe, czy pokryte jest leczenie i co ważne, czy jest pokryty transport medyczny. Transport medyczny, o tym większość ludzi zapomina, ale potrafi być bardzo drogi. On może być nawet droższy od samego leczenia w danym szpitalu. Ale czy mówimy operacji. o transporcie takim na przykład z górki do szpitala, czy coś więcej? Z górki do szpitala transport nie będzie tani. Lot helikopterem we Włoszech do szpitala może kosztować kilka ładnych tysięcy euro, w niektórych przypadkach nawet kilkanaście. Natomiast transport medyczny do Polski, kiedy nie możemy wrócić zwykłym osobowym samochodem albo nie możemy przylecieć rejsowym samolotem, będzie wielokrotnie droższy. Im dalej mamy wypadek albo im dalej zachorujemy od domu, tym te koszty rosną. Jeżeli potrzebujemy transportu medycznego z wysp na oceanie albo z innego kontynentu, to mogą być koszty ponad 500 000 złotych, setki tysięcy złotych, na pewno. Okej. Czyli ile powinno takie, powiedzmy, suma ubezpieczenia, takie, no jakbyśmy chociaż to spróbowali zerknąć na tej naszej umowie, to na ile takie ubezpieczenie powinno nas zabezpieczać? W pierwszej kolejności powinno zabezpieczać to, co chcemy robić. Myślę, że sam zakres jest nawet istotniejszy, żeby ubezpieczenie turystyczne, które dostajemy albo które wykupujemy, tak, obejmowało na przykład sporty zimowe. Tak? Bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze budżet pozwala mieć najlepsze możliwe rozwiązanie. Lepiej jest mieć ubezpieczenie na 20 000 euro niż mieć ubezpieczenie na 50, ale nie działające na nartach. Okay. No tak, logicznie. Więc w pierwszej kolejności upewnijmy się, czy to ubezpieczenie, które dostajemy, czy kupujemy, działa podczas aktywności, którą chcemy uprawiać i jeżeli działa, to jak? Czy obejmuje tylko jazdę na nartach czy snowboardzie po trasach zjazdowych? Co jeżeli wyjedziemy poza trasę? Co z alkoholem, bombardino we Włoszech i tak dalej? Czy ono będzie funkcjonować? Takie rzeczy warto sprawdzić. Minimum takie, które pozwala, w mojej ocenie, jeżeli mówimy o sumie ubezpieczenia, to około 50 000 euro. Natomiast jeżeli się nie da, ze względów budżetowych, lepiej jest mieć 25 niż nie mieć nic. Lepiej jest mieć 20, 30. No tak, 50 000 to jest w mojej ocenie koszt ewentualnej akcji ratunkowej z zaangażowaniem helikoptera we Włoszech, pobytu w szpitalu kilkudniowym, no nie tydzień, dwa, tylko kilka dni, 2-3 w szpitalu po operacji na przykład zespolenia kości złamanej. No myślę, że o tych operacjach pan, panie doktorze, może opowiedzieć bardzo dużo.
A w takim, bo tu mówimy o w zasadzie tak egoistycznie trochę ja, ale przecież takie ubezpieczenie chyba też powinno obejmować na przykład moją odpowiedzialność cywilną, nie wiem, szkodę na sprzęcie na przykład, jak ja coś, nie wiem, rozwalę sobie cały sprzęt narciarski, albo nie wiem, gdzieś go tam, jak wypożyczam, to on może tam jest nawet ubezpieczony, ale nie wiem, komuś rozwalę i tak dalej, nie? Zgoda, natomiast uszkodzę, to jest ubezpieczenie rzeczy. Aha, które ale też są... kogoś, nie? Czyli jakby Jasne. Nie wiem, jak w kogoś wjadę i ten człowiek, mi się nic nie stanie, a ten człowiek potrzebuje, no to może nie być ubezpieczony i to pewnie ja muszę pokryć mu to. Wychodzę z założenia, ja od wielu, wielu lat mam ubezpieczenie OC swoje w życiu prywatnym i to porządne. Jedno w życiu prywatnym na lądzie, a drugie OC skipera, gdy żegluję. Tak? Właśnie po to, żeby mieć pieniądze na wypadek, gdy komuś zrobię krzywdę. Natomiast jeżeli ktoś znowu nie ma takiego ubezpieczenia, no, gdzieś ten budżet na to nie pozwala, no to po prostu jeździ na nartach ostrożnie i powoli, prawda? Mamy na to wpływ. Natomiast jeżdżąc samemu, kiedy o sobie myślimy, ja miałem zerwane więzadła na nartach we Włoszech, na płaskim odcinku, na ostatnich 100 metrach pierwszego dnia w drodze do wyciągu. Tak, prawda? Takie historie. Gdzie po prostu sobie powolutku szedłem do wyciągu i uszkodziłem kolano. Więc nie wiem, żeby jak człowiek był ostrożny, do takiego zdarzenia może dojść. Zgoda, najlepiej jest mieć ubezpieczenie siebie porządne, dobre ubezpieczenie OC, które pokrywa ewentualne szkody, które my wyrządzimy komuś w życiu, w zdrowiu lub w sprzęcie, tak? Bo to są pieniądze, które ktoś od nas może chcieć czy zażądać. Zwłaszcza gdybyśmy doprowadzili do jakichś większych uszczerbków na zdrowiu. Wspomniał Pan o OC na życie w zasadzie stałe. No i tu w takim razie możemy przejść dalej, bo przecież nie tylko na nartach się możemy uszkodzić. Teraz jest ślizgawka, w zasadzie możemy się poślizgnąć, uderzyć głową o krawężnik i tak samo wymagać potem pomocy, wymagać jakiegoś leczenia kosztownego i znowuż, póki jesteśmy, wiadomo, w Polsce, to pewnie gdzieś tam możemy liczyć na pomoc profesjonalną, ale czy warto mieć własne ubezpieczenie takie, powiedzmy, stałe na życie, jak to możemy nazwać? Tak, przy czym jedna uwaga, to nie jest OC, bo OC to jest, ubezpieczenie OC działa w sytuacji, gdy my komuś coś zrobimy, albo uszkodzimy, porysujemy samochód czy narty. Natomiast ubezpieczenie siebie absolutnie zawsze warto mieć. Tak? Są różne rodzaje ubezpieczeń. Są ubezpieczenia turystyczne, które pokrywają koszty leczenia do jakiejś kwoty wskazanej w polisie. Tak, składka jest pochodną tejże kwoty i zakresu, ale one nie wypłacają nam żadnych świadczeń na konto. Jeżeli nas helikopter przewiezie do szpitala, to ubezpieczenie powinno pokryć koszty lotu tym helikopterem. Jeżeli trafimy do szpitala i mamy operację i jesteśmy tam kilka dni, to ubezpieczyciel od ubezpieczeń grupowych zapłaci za nasz pobyt i operację. Potem powinien pokryć koszty transportu medycznego do domu. Prawda? I tu się kończy odpowiedzialność ubezpieczenia turystycznego i zaczynają się problemy życia codziennego. No tak, bo ja potem wymagam jakiejś kontynuacji, rehabilitacji, czegoś, tak? No tak. I znowuż można tutaj próbować na własną rękę coś, że tak powiem, z YouTube'a się nauczyć, a może trzeba będzie tu jakiejś profesjonalniejszej pomocy szukać, za którą trzeba będzie zapłacić i co wtedy? Absolutnie tak. Potrzebujemy pieniądze na koncie do pokrycia różnych innych wydatków związanych z dalszym ciągiem leczenia, bo szpital za granicą poskłada nas do stanu, w którym możemy wrócić do domu i przeważnie nie wraca się ze zrekonstruowanym więzadłem krzyżowym na przykład, prawda, za granicę. To pan najlepiej będzie znał. No czasem się wraca, czasem nie, ale to tak jakby trudne są decyzje. Tak. A potem tu na miejscu, naprawiając kolano, przeważnie korzystamy z opieki prywatnej, albo w dużej części korzystamy z opieki prywatnej, bo w państwowych szpitalach czeka się bardzo długo w kolejkach. Jest to możliwe, ale jest to długotrwałe, wcale nie tanie, też są związane z tym koszty, więc potrzebujemy mieć środki na pokrycie leczenia dalej w kraju i tego ubezpieczenie turystyczne nie pokrywa. Tak? Co więcej, trzeba pamiętać, że połamana noga może utrudniać zarabianie pieniędzy w tym czasie. Nie każdy ma taki zawód, który jest możliwy do wykonywania nawet siedząc, prawda? No tak. Więc problemy zdrowotne mogą się wiązać też
z problemami z zarabianiem pieniędzy. Koszty rosną, pojawiają się różne konsekwencje finansowe i to możemy zabezpieczyć. Oczywiście, jeżeli posiadamy oszczędności, to możemy się pozbyć jakiejś części albo większości z nich, ale przede wszystkim możemy liczyć na świadczenia z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. I to są dwa rodzaje ubezpieczeń, które z kolei za dane zdarzenie, które nas spotkało, wypłacają pieniądze nam na konto. I to już nie są turystyczne, to już są takie, które w zasadzie my powinniśmy mieć cały czas, tak? Tak, to jest na stałe ubezpieczenie. Jeżeli złamię nogę, nieważne gdzie, kiedy, czy w Polsce, czy za granicą, czy na morzu, czy na lądzie, czy na końcu świata, sprawdzę potem w tabeli, ile za moją nogę mi się należy i dostanę te pieniądze od mojej firmy na konto w formie przelewu. Niezależnie od tego, czy na leczenie tejże nogi wydałem jakieś pieniądze, czy też nie. Tak? Kwota do wypłaty wynika z zasad sumy ubezpieczenia, tabel ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego, a nie kosztów leczenia. Ale to we wszystkich ubezpieczalniach tak jest, że za dane zdarzenie ja mam z tabelki wynikającą jakąś tam sumę do wypłaty, bo ja często słyszę, że pacjenci są ubezpieczeni, leczą się, wydają pieniądze, ale potem mogą się ubiegać o jakieś odszkodowanie uzależnione od stopnia ich jakby uszczerbku na zdrowiu, tak? Czyli jak gdyby to nie tak, że uszkodziłem sobie więzadło krzyżowe przednie, patrzę sobie w tabelce, 5% sumy ubezpieczenia, pyk, wypłata, a czy ja to naprawię, czy nie, to nie ma znaczenia, tak? Tylko oni muszą jakby pokazać, jak bardzo są uszkodzeni na sam koniec. Innymi słowy, im bardziej się postarają to naprawić, tym mniejsza szansa na to, że coś dostaną. Nie chcę występować w imieniu wszystkich firm ubezpieczeniowych, mogę występować w imieniu firmy, którą reprezentuję. My mamy podejście takie, że jest tabela, która wskazuje uszczerbki, które są możliwe i przy każdym jest odpowiedni procent. Tak? Czyli nie ma oceny, jak bardzo pana noga się mniej zgina lub mniej prostuje, tylko jeżeli jest zerwany ACL, patrzymy w tabelę ACL, proszę bardzo, tyle i tyle procent, ma pan taką a taką sumę ubezpieczenia, wyliczamy kwotę, prawda? I ona jest wypłacana na konto za to, że on się zerwał. Tak? Jeżeli ktoś złamie kość, patrzymy na jaki procent jest przy tej kości u nas w tabeli, tak? Patrzymy na sumę ubezpieczenia, wyliczamy kwotę świadczenia i wypłacamy na konto. I to się dzieje niezależnie od tego, czy ktoś miał jakieś koszty związane z leczeniem, czy też nie. Koszty nas to nie interesują. Zupełnie interesuje nas to, że ktoś złamał rękę, złamał nogę, zerwał więzadła. Da? Jasne. Tak naprawdę wszystkie kości są objęte ubezpieczeniem. Tak, czyli najlepiej sobie, jakby ktoś chciał być tak na tyle zabezpieczony, że ma jakby, no nie wiem, uprawia różne sporty, na co dzień jest aktywny i tak dalej, to najlepiej by było się podpytać, ile jakaś tam kontuzja leczona prywatnie by go kosztowała i tak sobie dobrać sumę ubezpieczenia, żeby wiedząc, że nie wiem, tam za daną strukturę jest ileś procent, żeby im to pokryło jeszcze z nawiązką i taką sobie sumę ubezpieczenia jakby zrobić, tak? I wtedy byśmy byli bezpieczni, że jak coś sobie zrobię, to jak nie znajdę pomocy takiej powiedzmy narodowej, to po prostu będzie mnie stać na to, żeby to naprawić w formie komercyjnej. Tak, absolutnie. No, przy ustalaniu sumy ubezpieczenia zakładam, że operacja kolana w dzisiejszych czasach to jest minimum 25 000 złotych z jakąś podstawową rehabilitacją, później, tak, 30 000. Potem, zależnie od tego, czy ktoś pracuje na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy wykonuje zawód, który jest możliwy do kontynuowania nawet z usztywnioną nogą na kanapie, no, to będzie trochę inna suma ubezpieczenia niż w przypadku osoby, która pracuje na etacie i ma przychód w miarę stały. Tak? W przypadku osoby, które są na kontraktach, których możliwość zarabiania pieniędzy jest bezpośrednio pochodną sprawności chociażby nóg, powinno takie ubezpieczenie pokryć kwotę, wypłacić kwotę, która jest potrzebna na operację, rehabilitację i uzupełnić ewentualną lukę finansową w tym czasie. Prawda? Nie samą operację. Oczywiście znowu, jeżeli budżet nie pozwala, to przynajmniej samą operację. Jeżeli dalej nie pozwala, to przynajmniej połowę tego, co jest. Przyryc niż nic. Co jest dokładnie tak. A w takim razie jakie
tak zdroworozsądkowo, jakie by pan proponował, żeby taki zwykły, tak jak ja na przykład, tak? No, jeżdżę tam czasem tylko na jakieś wyjazdy sportowe, nie jestem powiedzmy jakimś tam profesjonalistą, no ale do urazu może dojść za każdym tak naprawdę najmniejszym, nie? Można pójść w góry i gdzieś tam się poślizgnąć. Nie wiem, pojechać na Mazury i się wywrócić na Kabestan na przykład. Tak. I to, no ale równie dobrze mógłbym, nie wiem, dostać zawału w łazience kąpiąc się albo w saunie. I to jakie dla mnie by pan proponował ubezpieczenie? Co ja powinienem zrobić? Co ja powinienem sobie zapewnić, żeby moja rodzina była bezpieczna, jakby mi się coś stało? Czy z naszej perspektywy to nie jest nic specjalnego, co pan robi, więc to są ryzyka dnia codziennego, które w jakimś stopniu każdego z nas dotyczą, więc nie musimy tu nic specjalnego tworzyć dla pana, tak, w pana przypadku. Specjalność będzie sprowadzała się do sumy ubezpieczenia i do rodzaju ubezpieczenia głównego. No właśnie, do tych rodzajach, jakie to będą rodzaje ubezpieczenia. Dodatkowego. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć. Jeżeli nie mamy wykluczenia sportów ekstremalnych czy ryzykownych, tak, to nasze ubezpieczenia działają nawet podczas uprawiania sportów ryzykownych czy ekstremalnych, ale jeżeli ktoś już uprawia sport ekstremalny i chce się ubezpieczyć, to co robi, będzie brane pod uwagę przy ubezpieczaniu go, czyli w momencie oceny ryzyka. Czyli o ile dzisiaj jest pan człowiekiem, który jeździ 2 razy w roku na nartach, trochę żegluje, uprawia takie w miarę bezpieczne sporty, jest pan już objęty ubezpieczeniem, więc może pan rozpocząć uprawianie dowolnego sportu ekstremalnego lub ryzykownego. Już nie pytamy o to w przyszłości, kiedy nasz klient ma ubezpieczenie. Natomiast, czyli gdyby pan jutro zaczął, na przykład miał marzenie, cel, robię koronę ziemi. Proszę bardzo, niech pan robi. Nie mamy żadnego wykluczenia w naszych warunkach związanego z tymże sportem, tak? I z pana projektem wspinaczkowym. Rozumiem. Natomiast jeżeli za chwilę zadzwoniłby pana wspinaczkowy partner do mnie, że on by się chciał ubezpieczyć, bo właśnie rozpoczyna z panem projekt Korona Ziemi, to my mu najprawdopodobniej odmówimy ubezpieczenia. Okay. Tak? Najprawdopodobniej. Bo ryzyko związane z tym, co on chce zrobić, jest zbyt duże. Pan już ma ubezpieczenie. Tak? On nie. Tak? I zgłasza się do nas, kiedy chce rozpocząć uprawianie sportu ekstremalnego. Tak? Tu też trzeba uważać, bo są firmy, które mają a priori z góry w owu wykluczony sport ryzykowny, czy powszechnie uznany za ryzykowny albo ekstremalny. Jeżeli jest takie wykluczenie, firma zrobi ubezpieczenie bez najmniejszego problemu, bo ono i tak nie będzie działać, gdy ktoś uprawia sport ryzykowny. I o tym też warto pomyśleć, że ubezpieczenie trzeba robić wtedy, kiedy jeszcze nie ma zbyt dużego ryzyka. Kiedy jesteśmy w miarę zdrowi, kiedy nie uprawiamy sportów ekstremalnych. Kiedy już uprawiamy sporty ekstremalne, robi się to problematyczne. Rozumiem. Czyli co, mam takie urazowe ubezpieczenie, ale jakieś takie na przykład na wypadek, nie wiem, śmierci zabezpieczające moją rodzinę, to jest to samo, czy to jest już jakaś inna składowa takiego ubezpieczenia? No to są tak naprawdę z mojej perspektywy i nasze ubezpieczenia wypadkowo-szpitalno-operacyjne to są kwestie dodatkowe. Aha. Tak? One pomagają, zabezpieczają nam leczenie, pozwalają zoperować kolano, poskładać nogę, prawda, i tak dalej. Ale sam miałem operację, rekonstrukcję więzadła. Gdybym nie miał ubezpieczenia, to byłoby mi dużo trudniej ją naprawić. Natomiast kolano w moim przypadku nie byłoby czymś, co zmienia sposób mojego funkcjonowania diametralnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak to się dzieje, że ubezpieczenie, czy kwota z ubezpieczenia zostanie wypłacona? Jaka jest procedura tego? Świadczenie z ubezpieczenia, tak, w danej kwocie, w danej wysokości, zależnie od rodzaju zdarzenia, no bo teraz dzisiaj rozmawiamy o wypadkach, natomiast to jest tylko część ze wszystkich możliwości. Tak, obecnie możemy mieć kilkaset różnych zdarzeń, od bardzo poważnych, to było śmierć, inwalidztwo, po złamanie mojego palca, tak? Kilkaset różnych rodzajów i chorób, i operacji, bardzo dużo różnych powodów. W każdej z tych sytuacji, jeżeli pieniądze są należne, one się należą ubezpieczonemu. Czyli ubezpieczony musi napisać wniosek.
czyli ubezpieczony musi złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. I to jest uniwersalna zasada każdej firmy ubezpieczeniowej, wynikająca z prawa regulujące działanie ubezpieczeń. Bo to są pieniądze ubezpieczonego, tylko on może złożyć oświadczenie woli, jakim jest wniosek o wypłatę świadczenia, czyli zadysponować swoimi pieniędzmi. Tak? Bo wtedy to, co widzimy wcześniej jako sumę ubezpieczenia, czyli w pewnym sensie wirtualne pieniądze, staje się już namacalnymi pieniędzmi jak na rachunku bankowym. Nikt nie może wyjąć z naszego konta ani złotówki, jeżeli na przykład śpimy albo nie wyrażamy na to zgody. Firma ubezpieczeniowa może wypłacić pieniądze tylko na podstawie wniosku podpisanego, złożonego przez ubezpieczonego albo pełnomocnika ubezpieczonego. No właśnie, tak? Czyli jak ja złamię sobie nogę, to raczej ten wniosek będę mógł napisać. Jak złamię rękę, to też dam radę. Ale co właśnie w momencie, kiedy na przykład ja bym już wcześniej wspomniany uraz głowy albo bym dostał jakiegoś tam zawału i se leżał w śpiączce, to ja wtedy nie napiszę takiego wniosku, no bo mogę nie wiedzieć, że ja muszę napisać wniosek. Dokładnie tak. I co wtedy? Dokładnie tak. Jeżeli ubezpieczony leży nieprzytomny, nie może złożyć wniosku o wypłatę świadczenia, żadna firma ubezpieczeniowa nie może wypłacić pieniędzy. I co? Ja potrzebuję pieniędzy na leczenie, ale czy moja rodzina potrzebuje, żeby mnie tam, że tak powiem, w jakiś sposób do żywych przywrócić, ale tych pieniędzy nie dostanie. Tak. Są wtedy dwie możliwości tak naprawdę. Jeżeli nie zrobiliśmy niczego wcześniej, to jedyna droga jest przez ubezwłasnowolnienie przez sąd i wskazanie nowego opiekuna, który może złożyć w naszym imieniu wniosek o wypłatę świadczenia. Długo potrwa. W przypadku osoby, która ma 30-40 lat, jest aktywna zawodowo, to nie będzie szybki temat. Tak? Natomiast możemy wcześniej pomyśleć, pójść do notariusza, ustanowić pełnomocnika do składania wniosków o wypłacie świadczeń właśnie do pozyskania informacji o ubezpieczeniu, bo często jest tak, że ktoś jest ubezpieczony, ale nawet jego żona czy jej mąż, partnerka do końca nie wiedzą gdzie, nie wiedzą na jakich zasadach, ale nawet gdyby wiedzieli, to każde ubezpieczenie jest objęte tajemnicą ubezpieczeniową. Prawda? Wszystko, co pan ma w danej firmie ubezpieczeniowej, jest tak naprawdę tajne. Więc jeżeli pana małżonka czy partnerka by zadzwoniła do nas, dowiedzieć się, czy nie trzeba choćby opłacić składki, to formalnie nie może dostać takiej informacji. Chyba, że ma tak jak w leczeniu, tak, każdy też jakby, no tak jak tajemnica lekarska, nie? Też musimy mieć upoważnienie, nie wiem, chory upoważnia tam swoją na przykład żonę, że ta może mieć wgląd w dokumentację i w takim razie tu powinniśmy co? Ja powinienem w takim razie wziąć żonę za rękę, pójść do notariusza, no w ogóle już powinienem i napisać takie, powiedzmy, spisać sobie wzajemnie upoważnienie na to, że tam w razie, powiedzmy, mojej niedyspozycji, czy czegokolwiek, tak? Albo w dyspozycji, nie? No bo to w zasadzie każde można, jakby w każdej sytuacji się może przydać, a że ona może tym dysponować, może to, że tak powiem, za mnie zrobić. Tak. Nie wiem, czy żona. To nie jest osoba, tak z góry narzucona. To musi być osoba, której ufamy na tyle, że wierzymy, że gdybyśmy my sami leżeli w śpiączce, ta osoba będzie się opiekować nami, a nie wyda pieniądze na jakieś inne rzeczy. Prawda? Więc tak bazujemy tutaj na zaufaniu. Absolutnie tak każdego swojego klienta zachęcam i sam mam takie pełnomocnictwo, czyli mój pełnomocnik, gdybym ja leżał nieprzytomny albo po prostu nie mógł, może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Może się dowiedzieć, czy na przykład nie trzeba właśnie opłacić składki za moje ubezpieczenie. Prawda? Może pozyskać dokumentację medyczną z dowolnej placówki, w której się znalazłem, bo jeżeli bym planowo szedł do lekarza na jakieś specjalistyczne badania albo na operację, no to wtedy przecież na recepcji dostaję te wszystkie druki, prawda? Wypełniam, podpisuję, wskazuję osobę upoważnioną do odbioru dokumentacji medycznej, ale jeżeli trafię do jakiegoś szpitala, do jakiejś placówki nieprzytomny, tak, a jeszcze na przykład za granicą, no to bez odpowiednich dokumentów moim najbliższym może być bardzo trudno taką dokumentację medyczną pozyskać. Tak? Muszą liczyć na czyjąś wyrozumiałość, na czyjąś empatię, muszą liczyć na łód szczęścia, że nie trafią na kogoś, kto ma bardzo zasadnicze podejście do RODO, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem fanem rozwiązań, które pozwalają załatwiać sprawy, dlatego, że formalnie są przygotowane, a nie liczyć na czyjeś dobre serce. Prawda? Więc pełnomocnictwo jak najbardziej tak, polecam, zalecam, zachęcam. No dobrze, to może podsumujmy.
Ponieważ wyjeżdżamy na różne powiedzmy narciarskie eventy no i nie tylko takie, ale i różne inne wycieczki, gdzie może coś nam stać się, to zanim wyjeżdżamy, wykupujemy, pamiętamy o ubezpieczeniu turystycznym. Tak? I tu wejdę panu jeszcze w słowo, panie doktorze. Bardzo ważna kwestia zanim, czyli trzeba pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne trzeba kupić literalnie zanim opuścimy Polskę. Tak tak? jest. W większości firm, których ja próbuję czy kupuję ubezpieczenia turystyczne, bo sam takie kupuję online, tak? Nie da się ich kupić, jeżeli jestem za granicą, albo muszę zaznaczyć, że jestem w Polsce w momencie zakupu. Tak? Okay. Więc trzeba to zrobić najdalej, na dzień, dwa przed opuszczeniem kraju. Czyli tak? co, jak już jestem na przykład na nartach, pojechałem sobie w sobotę i w niedzielę się jorgnąłem, że tego ubezpieczenia zapomniałem, to już nie mogę kupić? Czy ono po prostu nie zadziała od razu, na przykład zadziała dopiero od poniedziałku, jak je kupię w niedzielę? W takiej sytuacji skontaktowałbym się z firmą, w której chciałbym kupić ubezpieczenie, tak? I sprawdził, czy ono będzie działać, jeżeli je kupuję za granicą, będąc już na wyjeździe. Tak? To są pytania do danej firmy ubezpieczeniowej, zależnie od ich warunków. Tak? Jeżeli jest to jakaś pora nocna, nie możemy się dodzwonić, no to bym się nie zastanawiał, coś kupił i potem się martwił w poniedziałek, czy to działa. Tak? Ale lepiej jest to wpisać sobie na listę spraw ważnych przed wyjazdem. Weryfikacja ubezpieczenia turystycznego, jeżeli kupujemy wyjazd zorganizowany, a jeżeli jedziemy prywatnie, to absolutnie, żeby usiąść jeszcze w Polsce w domu do komputera i załatwić ubezpieczenie turystyczne. Potem, po powrocie, jeżeli coś się stanie w trakcie wyjazdu, warto jest mieć ubezpieczenie własne. Tak? Bo to nie jest konkurencja dla siebie. To ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia indywidualne nie konkurują ze sobą. To są rodzaje ubezpieczeń, które się uzupełniają. Tak? No, czasem chyba nawet pokrywają to samo częściowo nawet. Tak, no, absolutnie. Ale to nie przeszkadza. Tak, tylko problem polega na tym, że w ubezpieczeniach indywidualnych złotówkowych w Polsce maksymalna stawka dzienna, która jest wypłacana za pobyt w szpitalu, no jest niższa od tego, co trzeba zapłacić za dobę w szpitalu i operację, chociażby w Alpach włoskich. Tak prawda? jest. Więc to są różne kwestie. Tak? Natomiast jeżeli połamiemy się gdzieś za granicą, albo spotka nas, nie wiem, zawał, wylew, coś poważnego, chorobowego, ubezpieczenie turystyczne ma nas tam postawić dosłownie na nogi na tyle, żebyśmy mogli być przetransportowani, albo żebyśmy mogli wrócić do Polski i tu już zadanie ubezpieczeń turystycznych się kończy. Tak? W tym momencie wchodzi finansowanie z ubezpieczeń indywidualnych. Tak? Które powinniśmy od zakresu, mieć zawczasu, niezależnie od wyjazdu i tutaj absolutnie są różne tak. rodzaje i na całe życie i wypadkowe i to już długo by rozmawiać jeszcze, jakie są rodzaje i co my powinniśmy w takim ubezpieczeniu. Jest wiele rodzajów, my dobieramy rozwiązanie indywidualnie, budujemy plan ubezpieczenia do sytuacji danego klienta, biorąc pod uwagę oczywiście finanse, wydatki, przychody, ale też kredyty jak najbardziej, rodzaj wykonywanego zawodu, sposób zarabiania pieniędzy, czy to etat, czy działalność. Tak? Te wszystkie rzeczy bierzemy pod uwagę i z tego robimy rozwiązanie dopasowane do sytuacji. Najlepiej z agentem sobie porozmawiać i jakby to musi być takie wykrojone na miarę, uszyte, bo to nie tak, że ja sobie tam coś kliknę online, wykupię jakieś ubezpieczenie i będę myślał, że ono będzie najlepsze dla mnie. Tutaj mogę taką podać porównanie, że z ubezpieczeniami jest trochę jak z kredytami. Im łatwiej dostać kredyt, tym jest droższy. Im łatwiej dostać ubezpieczenie, tym jest gorsze. Jeżeli na zasadzie 2 kliknięć może pan kupić ubezpieczenie na życie, to będzie taki odpowiednik chwilówki, prawda, którą możemy dostać, kładąc dowód osobisty na stole gdzieś i wychodzimy z kilkoma tysiącami złotych. Tak? Porządne ubezpieczenie będzie jak kredyt hipoteczny, czyli wymaga weryfikacji stanu zdrowia, weryfikacji różnych ryzyk, tak, analiz, oceny, dopasowania interesu ubezpieczeniowego i kilku jeszcze innych rzeczy. To nie będzie na pewno na zasadzie 2 kliknięć. Tak. Jasne. No i na koniec pamiętamy jeszcze też zawczasu o upoważnieniach, tak żeby w razie naszej niedyspozycji ktoś jednak mógł skorzystać w naszym imieniu, dla nas z tego ubezpieczenia. Absolutnie tak. 17 lat się zajmuję
ubezpieczeniami na życie i miałem przez ten czas wiele wypłat świadczeń u klientów i widziałem, jak się sytuacja rozwija, gdy były pełnomocnictwa zrobione i ktoś najbliższy, partner, partnerka, mąż, żona, ktoś z rodziny mógł wesprzeć formalnie procesy leczenia, odbierać dokumentację, kontaktować się bez najmniejszych problemów, wypłacać świadczenia, które od razu szły na opiekę medyczną i widziałem też sytuacje, w których pomimo długotrwałej śpiączki nie mogliśmy wypłacić świadczenia, bo nie było osoby upoważnionej do złożenia wniosku o ubezpieczenie. Jasne. Zawsze lepiej jest pełnomocnictwem. Jedzie pan w tym roku na narty, panie Paweł? Tak, jadę. O, ma pan już ubezpieczenie turystyczne? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja jadę w przyszłym tygodniu i już kupiłem. Bardzo dobrze. Cieszę się. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Myślę, że no i mi to dużo wyjaśnia. Zresztą my nie pierwszy raz już rozmawiamy, więc ja tutaj może nie agentem, ale nawet moim znajomym różne rzeczy mogę poopowiadać. To już oczy robią, a potem wysyłam ich i tak do pana. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest taka rzecz, która każdemu, kto jest aktywny, ale i nie jest aktywny, jest potrzebna i w tym momencie nie tylko pacjenci ortopedyczni, ale wszyscy nieortopedyczni też pacjenci powinni, znaczy w ogóle wszyscy ludzie powinni to sobie posłuchać i wziąć do serca to, że jednak powinniśmy być ubezpieczeni. Absolutnie. I wtedy, kiedy nam się wydaje, że ubezpieczenie nie jest potrzebne, to jest najlepszy czas, żeby je zrobić. Bo kiedy jest potrzebne, nie da się tego zrobić. Jasne. Przezorny zawsze ubezpieczony. To jest stara prawda, stare powiedzenie. Myślę, że ludzie przezorni po prostu funkcjonują też troszkę bezpieczniej, ale z kolei mając z tyłu głowy, że coś przynajmniej nad naszymi finansami czuwa i ja też się cieszę. Wiem, że gdybym się połamał, to mnie stać spokojnie, żeby skorzystać z pańskich i państwa tutaj usług, prawda? No to też jeżdżę na nartach z większym uśmiechem i z większym spokojem, chociaż nie ukrywam, pozwalając sobie na trochę większe ryzyko. Moim i państwa gościem był pan Paweł Grabowski, agent ubezpieczeniowy, najlepszy jakiego znam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Michale, za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, to jest zaginięcie. Nie da się w żaden sposób ubezpieczyć na wypadek zaginięcia. Nie ma. Nie wiadomo, co się stało. Prawda? Nie ma. Na drugim miejscu rzeczy strasznych jest długotrwała śpiączka. Na trzecim miejscu jest śmierć. I potem cała reszta. Jakieś poważne choroby, operacje, pobyty w szpitalu, uszczerbki na zdrowiu. Tak naprawdę z perspektywy mojej patrzenia, to taka kwestia zerwany ACL to jest w ogóle śmieszne. To życzę każdemu, że miał tylko wypłatę z ubezpieczenia z ACL-a, tak? Statystycznie tak w ogóle jest tak, że wypadki są bardzo mało prawdopodobne. One są bardzo medialne. One są głośne. Tak? Wystarczy, że się urwie gondolka w Alpach i będą o tym pisać przez 2 tygodnie wszystkie media na świecie. W tym samym czasie paręset tysięcy ludzi na całym świecie umrze na nowotwory i o tym nie napisze nikt.